Przed nami drugi pełny dzień wyjazdu i jednocześnie ostatnie śniadanie w hotelu Marmaros. Czas ruszać dalej. Zmieniamy obiekt, zmieniamy otoczenie i zaczynamy odkrywać nowe atrakcje. Kolejny dzień zapowiada zupełnie nowy rozdział naszego pobytu w Ukrainie. To ścianka z ukraińskimi gwiazdami. W sumie powinni mnie tu też chyba dodać. Ta miejscowość ma już u mnie na YouTube ponad 1 200 000 wyświetleń w Polsce. Z samego rana odwiedziliśmy jeden z 16 wyciągów w tej miejscowości i wcale się nie przesłyszeliście. Naprawdę łącznie jest ich tutaj 16. Muzykę jeszcze puszczają. Nie? Z punktu, do którego wjeżdżamy, zimą można zjechać na nartach, a latem można ruszyć dalej pieszymi szlakami górskimi. Trasy prowadzą wzdłuż zboczy górujących nad Bukowelem i pozwalają zejść na drugą stronę miasteczka. Tutaj i tam w tym zboczu można iść u góry. Całkiem nie tak najgorzej, no to nawet elegancko. Tam po tym zboczu do góry. Czy do tej naprawdę pieszej wędrówki to tak ładnie przedeptane wszystko. Gdzieś kiedyś byłem na Babią Górę, to takie było wąskie wejście. No jak przeszliśmy to już odpoczynki. No wszystko jest kulturalnie, niestety. Nic tu nie ma żadnego dziadostwa. Na pełnej petardzie wszystko. Jesteśmy teraz tu. I tu byśmy szli na ten wysoki szczyt i tu i byśmy mogli zejść tutaj do Bukowela z powrotem. Na każdej z górek przy wyciągach znajdują się restauracje i podobne miejsca. Ceny są normalne, nie rzucają na kolana. Jesteśmy tutaj bardzo wcześnie rano. Tak jak widzicie te kreski na górach, to inne wyciągi i trasy narciarskie, a jesteśmy tylko na jednym z końców Bukowela. Widać, że śmiało wyżynają nowe trasy. Nie ma zmiłuj. Jak trzeba, to trzeba. Tylko wam przypomnę, że gdyby nie wojna, mogły być tu zaplanowane zimowe igrzyska olimpijskie. To podobno był już pewniak. Jakie tory tu są porobione? Asfaltowe. Po tunele takie. Co tu może jeździć? Ktoś niech to powie. Co to może być? Pełno rozjazdów, góra, dół. Asfaltu ładnego, takiego położonego. Co to za sport? To jeden z punktów widokowych na Bukowel. Idealne miejsce, żeby ująć wszystkich w kadrze na tle całej miejscowości. Taka miła atrakcja po drodze. Dosłownie obok ktoś wypasał owce, więc dzieciaki były zachwycone. Do tego kilka psów pasterskich, bardzo spokojnych i przyjaźnie nastawionych do turystów. Jeden starszy pan podszedł nawet do moich córek i dał im ciastka, żeby mogły poczęstować psy. Bardzo miły, zupełnie naturalny gest. Wjeżdżamy do następnego hotelu. Czeka razem z labem, czeka rzeką, a z rzeką czeka labu. O, na pewno. To nikogo nie ma? Czeka Parking. No. a z lasem. Czy nie? No nie wiem, tu nie ma żadnych samochodów, tak sobie wjeżdżasz? Nie wiem. No Czy dobrze właśnie. by postawili? Nazwa jakieś? Razem. To jest ty? A ty mówisz jakiś kuchar. Bo tam po ukraińsku są nazwy, to nie widzę. No to nie pokażę. Now we can go upstairs and A, tam. I tam wtedy tu z powrotem torban tu? Tam nie ma nigdzie bliżej? nie, tam można. Też można, dobrze. Ja wam pokażę. Dobrze, to idę po samochód. To paliwa mi się wykończy. Ja na rezerwie jestem. No tu wstanę i tyle. Patrzcie, nic paliwa prawie nie ma.
Tak jest. Możecie wziąć pod uwagę w kosztach, że ten stary Volkswagen na 50 litrach ropy zrobił 1100 km do tankowania. No i to była motoryzacja, a nie to co teraz. Jest ładny? Lepszy? Taki większy prawie, czyli będzie miał Aha. And after right, yes, and go, and Yes. left. Okej, And okej. Okej. you can go. Thank you very much. Teraz tu drugi apartament. Tu łazienka. Taka. Ładne płyteczki. We wszystkich obiektach było tak czysto, że wyglądało to tak, jakbyśmy byli tam pierwsi i nigdy nikogo przed nami nie było. Dla was to trochę niebezpieczne to było. Patrzcie tu. Ja to bym musiała jakoś. Taki duży pokój jak z 20 metrów, 5. Duży. Tu balkon. Ładny, na duże góry. Także fajnie. Lodówka jest. Podłącz do kontaktu lodówkę. Ja? No. Zobaczcie, czy nie? Tak. I jak jest? Very good. O. Jeszcze dużo taniej jak tam. A to musiałeś powiedzieć. No tam centrum, nie? A tu się nie, na basen się nie bierze żadnej opaski. Nie. Tak. Nie, bo się pytałam, wchodzi się na ładno. W tym obiekcie za 5 osób, wraz ze śniadaniem w formie bufetu, dostępem do basenu, tarasów oraz ścieżek spacerowych, zapłaciliśmy około 520 zł za dobę. Obiekt znajduje się na samym początku Bukowela. Wybraliśmy go dlatego, że położony jest tuż przy dużym kompleksie z atrakcjami dla dzieci, do którego zaraz się udamy. Zobaczcie tam u góry jakie restauracje są. Na dachu jaki musi być widok. Namęczyłam, żeby was donosić. Po około 10 minutach pieszej wędrówki docieramy do największej atrakcji dla dzieci w Bukowelu, parku rozrywki o różnorodnej tematyce, w którym chyba jest wszystko, co tylko możliwe. Zresztą sami zaraz to zobaczycie. 2 lata przejeżdżałem tędy motocyklem i okazało się, że z tej perspektywy nie widać niemal nic, bo cały park jest dużo bardziej rozległy, jak się wcześniej wydawało. То ви тут, йдете, і парк розваг. Okej. Дві території. Ковчег, тюбінг, музей військових фігур Оскар. A, czyli tam i też Burak. możemy wchodzić, na Tak, tym samym tak, bilecie. tak, Ten super. plac zabaw. No. Dziękujemy. Rozumiemy? Widzę To nie dinozaura. jest Ти głupie, nie? jesteś mądry w tym. Jaki brzydal, to na ciebie czeka tu. Fajnie, jak tak rozczapia się. Patrz, wszystkie się ruszają, nie? Ty. Jedną z najbardziej nietypowych atrakcji w tym kompleksie jest 3-kondygnacyjna replika Arki Noego. To duża, drewniana konstrukcja, do której można wejść i zobaczyć ją z kilku poziomów. W środku znajdują się różne zwierzęta, co prawda sztuczne, ale futrzane, poruszające się i wydające dźwięki. Dla młodszych dzieci to na pewno dodatkowa atrakcja i forma ciekawej rozrywki. Дай мені зустріти з душевним спокоєм усе, що принесе мені. Ja. Дай мені цього. Hipopotamy się ruszają. Aha. No. A ty żyrafy. O, tu wam zdjęcie trzeba przejść na tam. Ще приїхали до нас файні гори. Tematyczny park dinozaurów w plenerze. Część z tych figur porusza się i wydaje dźwięki, co jeszcze bardziej pobudza wyobraźnię i sprawia, że dzieci czują się, jakby przeniosły się w czasie do ery dinozaurów. Park oferuje także dodatkowe strefy zabaw, trampoliny, strefę przyrody i inne atrakcje, dzięki czemu każdy znajdzie tu coś interesującego.
Kółeczko. Nie chyba, nie wiem czy dotyka. Trudno się było tutaj tego spodziewać, ale działa tu też Muzeum Figur Woskowych. W jego kolekcji jest ponad 20 realistycznych figurek znanych postaci świata kultury, sportu, nauki i polityki. Można tam spotkać podobizny takich osób jak prezydent Joe Biden, aktorzy Angelina Jolie, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, a także piłkarze Cristiano Ronaldo czy Kylian Mbappé, a nawet postaci fikcyjne jak James Bond czy Harry Potter. Figurki wykonane są bardzo starannie, wiernie oddają wygląd oryginałów, łącznie z fryzurą, strojem i detalami. Jak zapewne zauważyliście, każda ścianka jest tematyczna i zgodna z figurą, tak aby zrobić dobre zdjęcie na Instagrama. І 5 стихіях. Я був, я є і я буду, допоки існує. Następnie w ramach jednego biletu udaliśmy się na rozbudowany plac zabaw. Ciekawostką jest muzyka na żywo. Jakaś kobitka śpiewała różne utwory. Na samym placu zabaw może cudów nie ma, ale jest się z czym zapoznać, wypróbować. Zawsze to jakaś dodatkowa rozrywka dla dzieci. To bez jedzenia. Można wejść i tam sobie zdjęcie. Ojej, Nic nie działa, to tylko jest... działa. Na razie nic. No jak nie działa? Co ty gadasz? No zobacz, nie działa błędnik? Trochę. Ja idę z tym. Ej, żebyś nam powiedział, ja nie dam Ja rady. do góry nie idę. Jezu. Po całej zabawie trzeba było jeszcze zakupić aż 3 maskotki Labubu. Tutaj w cenie 35 zł za sztukę. 200, to nie mam, to kartą. Ja pomieniаю, bo to To brak. jest 1100, 1350. A 150, tak? Dobrze, 1000. Wszystko mam. Zgadza się? Dobrze? 400. No. Może choć też jest pozostawać. A co to jest? Wino. Wino to... Солодке, напівсолодке. Nie, słodkie nie. Заходіть серед. Напівсолодке. Dobra. Chodźcie tu w cień, no, żeby wam nie... Dobrze. Dobra, zobaczę. Czyli dobre. To by było ci za słodkie, co? Ale słodkie trochę, no. Ale dobra. Ale dobre, no. No. To też dobre, Jezu, nie wiem. A to Chyba dobre było, no. To ostatnio. To drugie. Друге. No. Ожена. No. To, no. No. Давай. Tak. Aha. Ось такий. Aha, To tak, weźmie. tak. Келок. Kartą? Так, є. Ще раз. Następnie udaliśmy się do hotelowej restauracji na obiad. Można go zjeść w środku, na tarasie albo na dachu obiektu, do wyboru, do koloru. Choć o tej porze nie było tego widać na pierwszy rzut oka, w hotelu było sporo gości. Trafiały się nawet całe grupy po 8-9 osób. Nie było złudzeń, że to wojskowi, prawdopodobnie na przepustce albo w ramach jakiejś formy nagrody. Tak czy inaczej byli. Za 2 duże dania, żeberka, sałatka i duża ryba w pire plus napoje zapłaciliśmy około 85 zł. W takich restauracjach jest na ogół drożej jak na mieście, ale to wiadomo, tak jest zawsze i wszędzie na świecie. Koniec każdego dnia musieliśmy spędzić z dziećmi na basenie. To właśnie tam najbardziej je ciągnęło. Dzieci miały z tego ogromną frajdę, bo każdego dnia kąpały się w innym basenie dopasowanym do hotelu, który akurat zmienialiśmy. Ten konkretny basen wyglądał dość skromnie, ale miał duże okna z widokiem na góry. Zawsze to jakiś plus. A na sam wieczór, spacer ścieżkami przygotowanymi przez obiekt, no i konsumpcja tego wina zakupionego w tym kramiku na dachu hotelu.
Następnego dnia, tuż po śniadaniu, udaliśmy się do nowej miejscowości, a mianowicie do Jaremcza, położonego około 40 km od Bukowela. Jaremcze to było bardzo znane przed wojną polskie uzdrowisko. Zobaczyliśmy cerkiew, ja zakupiłem zapas likwidów do fajki na pół roku, 3 razy tańsze jak u nas i ruszyliśmy w stronę największych atrakcji tego miasteczka. W zasadzie czeka nas tu jeszcze więcej atrakcji niż w Bukowelu. Mosty, wodospady, duży park dla dzieci oraz mnóstwo kramów z jedzeniem i pamiątkami. Tutaj klimat jest już typowo górski, swojski, taki trochę zakopiański. To tamtych jest. Klimat robi się szczególny, gdy akurat przejeżdża tędy pociąg, a kursują one bardzo często. Aż trudno uwierzyć, że tą drogą można dojść do tak fantastycznych atrakcji. Te tory potrafią naprawdę zmylić człowieka. Zimnego kwasu? Nie? Jaremcze to jedno z najbardziej znanych górskich miasteczek w ukraińskich Karpatach. Przed II wojną światową było popularnym polskim uzdrowiskiem i do dziś czuć tu ten kurortowy charakter. Miejscowość położona jest w dolinie rzeki Prut, w otoczeniu lasów, gór i skalnych przełomów. Największą atrakcją Jaremcza są wodospady, mosty nad rzeką oraz liczne trasy spacerowe prowadzące wzdłuż górskich zboczy. Intuicyjnie, bo miejsca jeszcze nie znamy, dochodzimy do mostu nad rzeką Prut z pięknymi przełomami widocznymi poniżej. Rzekę można też przekroczyć na różne, bardziej ekstremalne sposoby. Oczywiście są one już płatne. Po drugiej stronie znowu trafiamy na kramy z pamiątkami. Trzeba naprawdę uważać, żeby się nie pogubić, bo tego jest tu więcej niż kiedykolwiek widziałem. Królują swojskie wyroby, grzyby, dżemy, domowe przetwory, wina. Co ciekawe, tutaj jest trochę inaczej niż u nas. Produkty robione własnoręcznie są często tańsze niż te komercyjne. Żeby to zobrazować, taka pajda ze smalcem i ogórkiem kosztowałaby tu kilka złotych, a nie kilkanaście, tylko dlatego, że jest swojska. Duża butla wina to koszt rzędu 10 złotych. Szkoda tylko, że takich rzeczy nie wolno przewozić przez granicę. Te wagony i takie te. Dwie po 6, tak? Tak, dwie bliźniaczki po 6 i jedna, co ma 12. 12 років. Tam siedzą, o. O, Значить, у вас буде 3 дорослих, 2 діток. По 12 років це дорослі. dobrze. I w końcu dochodzimy do gwoździa programu bajkowego parku dla dzieci. Trochę jak Świat Hobbitów, trochę jak Harry Potter, sam do końca nie wiem, do czego to porównać. Jedno jest pewne, tak pięknego miejsca, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych jeszcze nie widziałem, zwłaszcza tak doskonale położonego i wkomponowanego w górski krajobraz. Za 5 biletów ponownie płacimy około 150 zł. Ta cena właściwie za każdym razem jest podobna. A jakie zdjęcia i filmy można tu nagrać, czy to na Instagram, czy na YouTube? Gdybyście pokazali je w Polsce, mało kto uwierzyłby, że to wszystko powstało na Ukrainie. I może to wszystko wydawać się trochę monotonne, te obrazki, ujęcia i tak dalej, ale w pewnym sensie pokazuje to po raz pierwszy w taki sposób od 80 lat. Nikt wcześniej nie pokusił się, by w teraźniejszości nagrać te miejsca. Dzięki temu możecie zobaczyć, jak jest tu dzisiaj i czego możecie się spodziewać, gdy przyjedziecie na te teoretyczne wakacje w górach. W tym przejściu by było wtedy piękne zdjęcie. Małe dobić na czek. Bo widziałam, jak dziewczynka śmiała. To można brać. To wiesz, bierz tarczę w rękę. A jak to będzie Hobbit? A ja na pole byłam. A ty weszło. Скільки ти ще зробила? Le.
Szybko, trzymać się! Zobaczcie, ile fantów jest pod ręką na każdym kroku. I jakoś nikt tego sobie nie przygarnia, zwracam na to często uwagę w Ukrainie. Zawsze w latach to jest. Teraz na różne... Oni już są do góry? Walizki. Za was. Ja też chcę tu z dziewczynkami. Ja już spałeś. Takie warzywa są. Są takie terenowe samochody do wynajęcia, przy których można nieco potargować się o cenę. Ceny, które za naszą rodzinę sięgają nawet 400, a czasem 500 zł, mogą wydawać się wysokie, ale po obejrzeniu filmów z takich przejazdów od razu widać, że naprawdę warto. To prawdziwy kosmos, jak wysoko i jak daleko mogą was tymi autami zabrać i jak długo trwa taka niezwykła wycieczka. Gorąco polecam. Najlepiej sprawdzić je w Jaremcze albo w Wierchowinie, do której dotrzemy już w kolejnej części naszej opowieści. A to te słynne mosty, zbudowane za czasów zaborów austriackich, projektowane ówcześnie przez polskich projektantów. Aż do Wiednia można było tędy dojechać, zniszczone po I wojnie światowej i ponownie odbudowane przez II Rzeczpospolitą. A poniżej, w nurcie rzeki, ktoś zmaga się z całkiem pokaźną rybą. Patrzcie, są wszyscy podwójne. Które chcecie? Ja bym wzięła takie. No róż, no jest dziewczynki. Oni takie nie będą jaśniejsze? W drodze powrotnej tym razem na obiad był McDonald's. Ceny są niższe jak u nas, gdzieś tak o 30%. I menu bywa trochę inne, nie całkiem jak u nas. Nie, a tata? To weź dla mnie też.